Sterowanie ogrzewaniem to jeden z najważniejszych elementów smart home. Do tego przydają się m.in. smart termostaty. W dzisiejszej recenzji będę recenzował dla Was szwedzki termostat firmy Heatit, model ZTRM3. Zapraszam. Termostat, który trzymam w ręce, jest termostatem działającym po Z-Wave. To jest protokół komunikacyjny, który znajdziecie m.in. w Fibaro, ale również w wielu innych systemach. Możemy go podłączyć do Home Assistant, możemy go podłączyć do OpenHub. Tak naprawdę jest on termostatem otwartym, ale o tym opowiem w dalszej części. Zacznijmy od tego, żeby rozpakować opakowanie i zobaczyć, co się w nim znajduje. Dobra. Główny panel dotykowy. Tutaj są 3 przyciski. Ramka oraz sam termostat. Do termostatu możemy podłączyć tak. Podłączamy fazę i neutralny, również kabel do ogrzewania podłogowego oraz neutralny do ogrzewania, jeżeli będziemy chcieli liczyć pobór prądu, a także mamy miejsca dla czujników temperatury podłogi oraz zewnętrznego. Tutaj wszystkie te elementy i tak naprawdę ten wygląd to też Wam się może kojarzyć, gdyż ten termostat pasuje do zwykłych ramek. Czyli tak jak macie zwykłą ramkę 55, która jest pewnie w większości naszych polskich domów, do której macie włączniki świateł, to tak samo ten termostat można zamontować. Nie trzeba nic kombinować, nie trzeba żadnych głębokich puszek. On się bez problemu zmieści w zwykłej puszce, więc plus za taki sposób montażu. A co jeszcze mamy w opakowaniu? Czujnik temperatury do podłogi, czyli to się powinno znaleźć pod podłogą, pod panelami, żeby on był w stanie brać temperaturę z ziemi. Oraz sama instrukcja podłączenia. Jeżeli chodzi jeszcze o ten czujnik, który Wam pokazywałem, to ten termostat sam sobie również ma czujnik. Czyli nawet jeżeli nie podłączycie zewnętrznego czujnika, to i tak będzie działać. Ale przejdźmy teraz do kilku jego funkcji. Zacznijmy od parowania tego termostatu, bo parować możemy go na 2 sposoby. Pierwszy oczywiście potrzebujemy bramkę Z-Wave. Jako że ten termostat jest otwarty, o czym mówiłem wcześniej, to nie ma do niego bramki Heatit. Możecie do niego podłączyć każdą bramkę Z-Wave, co jest dużym plusem, bo nie potrzebujemy kolejnego urządzenia, tylko wykorzystujemy to, co mamy. Może to być Fibaro HC2, HC3 albo jakakolwiek inna bramka Z-Wave. My akurat wykorzystaliśmy bramkę podłączoną do systemu OpenHub. W przyszłości pokażemy Wam również, jak go podłączyć do Fibaro. Więc tak, mamy 2 sposoby parowania. Manualny i smart. Więc zacznijmy mimo wszystko od manualnego. Czyli w momencie, jak podłączymy ten termostat do prądu, tutaj mamy 230 V, więc uważajcie, ok? Niech to robi najlepiej elektryk albo osoba z uprawnieniami, bo pamiętamy, że z prądem nie ma żartów, ale jeżeli będziecie podłączać, to pamiętajcie zawsze o wyłączeniu korków, żeby tam przypadkiem żaden prąd nie płynął. Więc gdy go podłączymy, jeżeli on będzie miał fazę i neutralny, to wtedy przeklikujemy się, najpierw trzymamy go przez 10 sekund przycisk środkowy, a później przeklikujemy się przyciskiem prawym do momentu, aż pojawi się kon. Jak pojawi się kon, no to w tym momencie uruchamiamy parowanie w naszej bramce, które wyszukuje przeważnie przez 60 sekund i w tym momencie również musimy przez 2 sekundy tutaj przytrzymać przycisk środkowy. Po chwili powinno się sparować i termostat już powinien być w Waszej aplikacji i wszystkie swoje funkcje oferować. U nas zadziałało bez problemu, poszło z płatka. Druga opcja to jest tak zwany Smart Start, czyli jak mamy opakowanie z Heatit, to po jego drugiej stronie jest taka naklejka i na tej naklejce mamy kod QR. Czyli jeżeli mamy bramkę i możemy sobie zeskanować taki kod, to skanując go od razu urządzenie się paruje i dodaje do naszych urządzeń. Więc znacznie szybciej. No my wykorzystaliśmy ten pierwszy sposób, bo o nim przeczytaliśmy, ale potem też dowiedzieliśmy się o tym, że jest Smart Start w jego funkcjach i jest to jeszcze prostsze. I tego typu rzeczy lubię, czyli trochę działa na podobnej zasadzie jak HomeKit. Skanujemy, dodaje się i mamy termostat u siebie.
Teraz przejdźmy do tego, jak wygląda jego montaż. Sam montaż urządzenia. Tak jak Wam wspominałem, podłączamy fazę, podłączamy neutralny, podłączamy kabel do ogrzewania, żeby on miał możliwość komunikacji z Waszym ogrzewaniem. Jeżeli macie to neutralne od ogrzewania, żeby on był w stanie liczyć pobór prądu. Ważna informacja, jeżeli na przykład lubicie zliczać to, jak prąd się zużywa w Waszym mieszkaniu. Poza tym dwa czujniki, czyli mamy floor sensor i external sensor. Poza czujnikiem, który jest wbudowany w termostat, możemy sobie podłączyć ten oto sensor tutaj, dzięki czemu on będzie pobierał temperaturę wprost z podłogi. Również możemy podłączyć czujnik zewnętrzny, oczywiście również kablowo, tutaj w to miejsce, więc termostat obsługuje 3 rodzaje czujników. Też ważna informacja, jeżeli już macie na przykład właśnie taki czujnik podłogowy i nie chcecie kuć, no bo mimo wszystko to się często wiąże z tym, że trzeba wykuć w ścianie i dostać się do podłogi, to on również będzie z tym działał. Czyli on będzie działał z zewnętrznymi czujnikami podłogi, co jest też plusem, no bo nie musimy jakoś wielce się zastanawiać, jak go zamontować, tylko po prostu w miejsce starego termostatu, na przykład pokrętła albo innego cyfrowego, możecie umieścić taki czujnik. Porozmawiamy teraz chwilę o jego funkcjach. Ten termostat służy do sterowania ogrzewaniem podłogowym elektrycznym, więc musimy o tym pamiętać. Możemy również sterować ogrzewaniem wodnym, ale potrzebujemy do tego dedykowany produkt Heated Z Water. My mamy ogrzewanie podłogowe elektryczne, więc wystarczył ten termostat. Jeżeli chodzi o jego funkcję, my go akurat podpięliśmy do OpenHub i muszę przyznać, że ilość parametrów, którymi możemy sobie sterować, jest naprawdę pokaźna. Więc możemy tutaj naprawdę dowolnie sterować, podwyższać, obniżać temperaturę, robić harmonogramy jak chcemy. Możemy robić tak, żeby tym sterującym czujnikiem był czujnik wewnętrzny albo czujnik zewnętrzny. Możemy te rzeczy różne łączyć. Tak naprawdę tutaj możliwości asocjacji jest całkiem sporo, od przekaźnika po czujniki temperatury. W rzeczywistości ten termostat, jeżeli wiemy, co chcemy z nim zrobić, to daje nam bardzo dużo możliwości i możemy sterować temperaturą tak, jak chcemy. I przez to, że możemy go ustawić właśnie w Fibaro, OpenHubie, Home Assistant, no to on oferuje bardzo, bardzo wiele możliwości tak naprawdę. I z tego, co go testowaliśmy u nas w domu, no to z moim ogrzewaniem podłogowym działał. Więc ta temperatura obniżała się wtedy, kiedy trzeba było, podwyższała się tak samo. Sterowaliśmy go akurat w naszych testach tym wewnętrznym czujnikiem temperatury, ale jeżeli chcecie go poodpinać, to oferuje takie możliwości. Poza tym, jeżeli na przykład nie podoba Wam się kolor biały, z tego co czytałem, to możemy sobie zarówno ramkę, jak i ten panel zmienić na kolor czarny, więc to jest też na pewno jego plus. I tak naprawdę tyle. Teraz zobaczmy, jakie możliwości możemy wyciągnąć z tego termostatu w OpenHub. Zacznijmy od tego, co termostat nam oferuje we wszystkich parametrach, którymi możemy sterować. Kiedy dodajemy go sobie do OpenHub, to tak naprawdę wszystko nam pokazuje, czyli mamy floor sensor, internal room sensor i external room sensor, czyli te 3 czujniki, o których Wam opowiadałem. Limiter temperatury, Smart Start, no to jest ta opcja, dzięki której możemy go bardzo łatwo sparować. Weekly Program Setback via Gateway, czyli możemy sobie ustawić nasz harmonogram przy pomocy bramki. Temperature Readout in Gateway, czyli cała temperatura leci do naszego gatewaya, możemy ją sobie posprawdzać. Firmware Update OTA, czyli aktualizacje są w chmurze, czyli nie musimy nic podpinać. Po prostu jak się pojawi, no to on z automatu sam się aktualizuje. Power Metering, czyli to jest to, o czym opowiadałem. Jeżeli chcecie sobie mierzyć temperaturę, musicie go odpowiednio podpiąć i dzięki temu widzicie, jak dużo prądu zużywa Wasze ogrzewanie, przez co możecie sobie sprawdzić, jak dużo Was ono kosztuje. To na pewno też jest bardzo przydatna informacja. Relay Status LED, czyli te światełka LED, które możemy sobie wysterowywać. Single Pole Switch, to jeszcze też o czym może nie wspominałem, to działa on po prostu jako pojedynczy przekaźnik. Lock Mode, Child Lock, czyli jeżeli chcemy, żeby nasze dziecko nie było w stanie sobie zmienić temperatury, no to możemy włączyć tryb rodzicielski.
Poza tym jest możliwość 5 asocjacji i ważna informacja, czyli enkrypcja. Wszystko tutaj jest szyfrowane, więc nikt Wam się do tej komunikacji nie dostanie, nie przejmie jej. To też na pewno jest istotne, jeżeli zastanawiamy się nad bezpieczeństwem. Więc przechodząc teraz tak naprawdę do panelu, to w tym momencie możecie zobaczyć, jak wiele rzeczy możemy sobie ustawić. Całkiem sporo mamy rzeczy związanych właśnie z mierzeniem prądu. Mamy oczywiście również temperaturę tego termostatu, która jest ustawiona. No i tryby, czyli czy on ma w tym momencie grzać, czy nie. Za pomocą tych wszystkich funkcji możecie sobie dosłownie idealnie spasować ten termostat do Waszych potrzeb. I tak samo jak mamy to w tym trybie pełnoekranowym, to możemy sobie spojrzeć, jak to wygląda w komórce. I w tym momencie, jak mamy to w naszej aplikacji mobilnej, to mierniki prądu pokazują nam, jakie jest aktualne zużycie, a tutaj temperatury pokazują, jaka jest w tym momencie temperatura w pomieszczeniu. Możemy sobie klikając ją zwiększyć albo zmniejszyć. Czyli mamy naprawdę sporo tych możliwości i wszystko to, co chcemy, możemy sobie poustawiać w aplikacji. Więc podsumujmy sobie ten termostat. Ilość parametrów, którymi możemy nim sterować, jest spora. Zarówno jeżeli chodzi o mierniki prądu, jak i temperaturę. Wszystko to możemy sobie sterować albo tutaj, albo tak naprawdę z poziomu naszej centrali. Możemy go podpiąć do Fibaro, do Home Assistanta, do OpenHuba. Tak naprawdę jak tylko będziecie mieli bramkę Z-Wave, no to go sobie podepniecie. Jest w stanie działać z 3 różnymi czujnikami temperatury kablowymi, więc o tym pamiętamy, dzięki czemu możemy naprawdę idealnie mieć dospasowaną temperaturę. No i ten termostat jest dla osób, powiedziałbym, które wiedzą, czego chcą od smart home, które lubią mieć rzeczy po kablu, plus którym się podoba taki design. Jest on minimalistyczny, więc ja go wolę niż dużą ilość przycisków. Tak naprawdę panel, 3 przyciski dotykowe, wystarczające. My dostaliśmy go ze sklepu Z-Home. Link do tego, gdzie go można kupić, znajdziecie w opisie tego filmu. Ja mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Serdecznie zapraszam Was do naszych pozostałych, a produkty Heated na pewno jeszcze zobaczycie w te wakacje na naszym kanale YouTube. Do zobaczenia.